Siemka, dzisiaj przetestujemy dodatek AEJuice. Zawiera on wiele gotowych animacji i presetów do takich programów jak After Effects, Premiere Pro i Final Cut. Chciałbyś najpierw przetestować? Nic prostszego. Na stronie możesz pobrać ten dodatek za darmo i go przetestować u siebie. Pobierasz i możesz korzystać z darmowej paczki. Nie wiesz skąd? Link w opisie. Istnieją też płatne dodatki, które rozszerzają naszą bibliotekę. Dobra, przejdźmy i stwórzmy jakiś projekt, wykorzystując tylko ten dodatek. Ja już ten dodatek mam włączony. Gdy dodatek jest zainstalowany, wystarczy, że wejdziecie w Windows i znajdziecie tutaj AEJuice Packs Manager. Włączamy go i możemy działać. Sprawdźmy, co to w ogóle mamy. W darmowej wersji znajduje się kilka paczek. Dobra, kliknijmy i sprawdźmy. Jak widzicie, tutaj już mamy kilka fajnych rzeczy, które możemy użyć w swoim projekcie. Jak jakieś liquid elementy, jakieś przejścia, różne shape'y, ikonki. Trzeba przyznać, że troszkę tego jest, więc możecie testować. Darmową paczkę możecie przetestować sami. Dlatego zobaczymy, co zawierają płatne dodatki. Powiem wam, że jest tego dość sporo. Nawet nie wiem, w co kliknąć. Może najlepiej będzie, jak stworzymy jakieś intro za pomocą tych paczek. Czyli standardowo stwórzmy sobie nową kompozycję. U mnie będzie Full HD. Jak najedziemy na jakiś pack, to wyświetla nam się filmik, w którym pokazane są elementy, które zawiera dany dodatek. Ok, to możemy od razu go sprawdzić. Jak widzicie, mamy tu kilkanaście różnych gotowych elementów, które możemy wykorzystać na przykład do stworzenia intro. Ja tu sobie odnajdę jakieś tło, na przykład aby dodać ten efekt wystarczy, że klikniemy na niego 2 razy myszką. I ona automatycznie doda nam się do kompozycji. Dobra, podróż przez kosmos już zrobiona. Aby skrócić te wideo wystarczy, że klikniemy w ten zegarek i tutaj zamiast 15 sekund wpiszemy 5, czyli żeby miało długość naszej kompozycji. Myślę, że do tego jeszcze coś możemy dodać. Ten tunel według mnie będzie świetnie pasował do naszej podróży przez kosmos, więc dodajmy to. Jak widzicie, kompozycja tunelu ustawiła nam się równo do znacznika czasu, więc musimy to przesunąć. Teraz nie widać nam gwiazd, które znajdują się pod spodem. Aby to zmienić, w mieszaniu warstw musimy ustawić Add. To już masz? Dodajmy tu teraz jakieś logo. 3D Animation mamy gotowe presety do animacji. Sprawdźmy, czy znajdziemy tutaj coś ciekawego. Ja użyję tutaj presetu z animacji Scale and Rotation, ale nie mamy jeszcze swojego logo. W panelu Project mam już przygotowane swoje logo, wystarczy, że przeniosę je na timeline. Chciałbym, aby logotyp był widoczny przez 3 sekundy, dlatego Add plus nawias kwadratowy zamknięty i przycinamy do 3 sekund. I teraz klikając 2 razy na ten preset, automatycznie nam się doda do warstwy logotypu. Pamiętajcie, musi być ona zaznaczona. Przydałoby teraz dopasować jakoś to tło. Możemy łatwo zmienić kolor, wchodząc w efekt i preset i znajdując tint. Dobra, i skopiuję ten tu taki kolor żółty z naszego logo. Możemy skopiować ten efekt przez Ctrl+C i dodać też na nasz tunel, czyli zaznaczamy i wklejamy, ale to już umiecie. Na razie wygląda to tak sobie, dlatego dodajmy tu jakiś wybuch. W Liquid Element na pewno coś będzie. W tej paczce, jak widzicie, mamy naprawdę dużo różnych gotowych animacji. Tutaj po lewej stronie mamy katalogi, w której pogrupowane są różne animacje. Na pewno one pomogą nam, gdy wiemy konkretnie, co chcemy. Mnie będzie interesowała jakaś eksplozja. Czyli w katalogu Explosion powinno być to, co nas interesuje. Teraz wystarczy wybrać odpowiednią animację. Używając tutaj tej zębatki, możemy dostosować styl eksplozji. Ja wybieram Glow. Teraz możemy sobie dodać to na timeline. Bardzo dobrze wiesz, jak już to zrobić.
Ustawiamy to pod naszym logotypem. Myślę, że wchodzi troszkę za wcześnie i na pewno kolor nie jest odpowiedni. Dlatego zaznaczymy kompozycję Explosion i jak widzicie tutaj w Effect Control mamy różne parametry, które możemy sami zmienić. Ja zajmę się tylko kolorem. Ok, przydałoby się do tego dodać jeszcze jakiś fajny efekt. Dlatego sprawdzimy, co znajduje się jeszcze w dodatku Glitch Constructor. Jak widzicie, mamy tu 25 różnych nakładek, które możemy użyć na nasze wideo. Myślę, że ten Glitch 20 będzie odpowiedni dla mnie. Na pewno nie w tym miejscu. Ja przesunę tego glitcha pod tunel i eksplozja też jest za wysoko. Chcę, aby ten glitch się na nią nakładał, czyli przesunę ją pod tego glitcha. Dobra, tak może zostać. Ale chcę, żeby te kreski tunelu też jakoś lepiej wyglądały. Sprawdźmy, co tu jeszcze możemy wybrać. Ej, to chyba wyglądać będzie nieźle. Spróbujmy. Ok, przesuńmy to pod nasze logo. Tak, zdecydowanie jest to. Teraz logo odstaje od naszego tła. Musimy na nie nałożyć jakiś efekt. Dobra, to najlepiej będzie, jak skorzystamy z jakiejś innej paczki. O, Glitch Packs. Myślę, że tu będzie coś ciekawego. Dobra, sprawdźmy, co tu w ogóle mamy. Ej, jest tu kilka naprawdę ciekawych efektów, które będziemy mogli wykorzystać. Ej, wiecie co? Jak ja bym chciał to dzisiaj wszystko przeglądać dokładnie, to nie wiem, czy by starczyło mi na to dnia. Dobra, wybierzmy coś chyba z Glitch Background. Myślę, że może być to. Dobra, ten efekt ma tylko wpływać na nasze logo. Dlatego dodam tutaj taki efekt jak Displacement Map. Widocznie tego glitcha nie jest nam potrzebna. W tym miejscu wybieramy warstwę, z której będą pobierane piksele. W tym wypadku będzie to Glitch Background 12. Ustawmy tu przesunięcie może na 20. Chociaż nie, to chyba będzie za duże. 15 będzie ok. Dodajmy tu jeszcze jakiś napis. Ja tu widziałem w tekstach bardzo fajnie animowane napisy, które mogą pasować do tego intro. Czy ja sobie tutaj może wybiorę oto Glitch Text 5. Ok, teraz możemy sobie to dodać na samym wierzchu i gdzieś w tym miejscu, jak nasze logo znika, możemy sobie zmienić nasz czas czy duration 15 na 3 sekundy. Nie no, ale musimy jeszcze zmienić nasz tekst. Nie chcemy, aby pisało robot. Więc po prostu wchodzimy w tą kompozycję. No, widzę jakiegoś nula, w którym, jak widzicie, możemy kontrolować różne parametry tego tekstu. Ja sobie tutaj tylko zmienię chyba kolor tekstu na jakiś taki żółty. Ale aby zmienić tekst, musimy wejść w kompozycję tekst i tutaj wpisać, co tylko chcemy. Dobra, intro mamy gotowe. Jeśli chcecie skorzystać z tego dodatku, linki macie w opisie. Jeśli chcecie kupić ten dodatek, to też. Trzymajcie się, na razie.